Witamy w Zakopanem. Stawiliśmy się na tej pięknej polance. Za nami są góry Tatry w całej okazałości. Jest Giewont, jest bodajże Świnica i ta cała reszta Orlej Perci. Tam się nie wybieramy. Jest koniec grudnia, połowa grudnia. Połowa, 13 dokładnie. 13. 40. rocznica stanu wojennego. Pamiętajcie, kto tego dnia spał do południa. No. I mamy w planie przez tydzień błąkać się po Tatrach. Mamy noclegi w schroniskach, także nie będzie namiotowania, ale myślę, że i tak będzie fajnie, będzie świetna trasa. Chwilowo nie pamiętam, jak ona brzmi, ale będzie świetnie. Wstęp był może troszeczkę chaotyczny. Jesteśmy już w granicach Parku Narodowego Tatrzańskiego i łazimy zielonym szlakiem na Nosal. Dzisiaj wybieramy się do schroniska Głodówka. To jest po wschodniej stronie Tatr, jak gdyby u ich podnóża, i będziemy przechodzić przez Tatry Reglowe tutaj właśnie od południa, a potem dopiero zawiniemy w Tatry Wysokie, Nadmorskie Oko i różne inne fajne miejsca. Autorem planu tej wycieczki jest Andrzej, więc on też wie, gdzie jest to schronisko, bo my z Michałem to tak średnio. Ta porażka nie będzie sierotą. Ale jest cudowna zima, jest przyjemny mróz, taki, że się go czuje na plecach i twarzy. Wszystko pięknie ośnieżone, jest cudowna pogoda, niebo bezchmurne, był rano Alpenglow, jest super, pomachajcie. Daleko nie uszliśmy i zdecydowaliśmy, że czas ubrać raczki. Raczki raz, raczki dwa, a tutaj jest pełna profeska, grivele, normalne raki Andrzeja. No my to raczej cienizna. No, amatorzy.
Robimy chwilę przerwy na złapanie oddechu. Teraz już jest bardziej płasko, ale przez jakiś czas było dosyć stromo. Tatry to jednak są Tatry i są podejścia. A tu jest taki mega fajny widok. Wielu z Was na pewno ten widok kojarzy. Mała Koszysta, Wielka Koszysta i tam gdzieś na samej górze powinien być Waksmundzki Wierch. A tu jest taka śliczna polanka. Już tam kiedyś byłam, ale było to 11 lat temu, więc raczej zamierzchła przeszłość. Teraz lecimy na Gęsią Szyję w nadziei na to, że będzie tam ładny zachód słońca. Słońce zaszło za szczytami, ale mimo wszystko jest piękny widok, takie malownicze chmurki właśnie za Kasprowym Wierchem. Tam po przeciwnej stronie do Tatr Babia Góra w chmurce smogu. No a najlepszy to jest właśnie ten widok tam na Dolinę Rybiego Potoku i tam dalej do Morskiego Oka. No, oczekiwania Gęsia Szyja spełniła, a teraz będziemy się streszczać, bo jeszcze kawałek został nam do schroniska, grozi nam wędrówka z czołówkami, no raczej będzie ona pewna, ale ponieważ jest raczej jasno i śnieg na ziemi, to myślę, że nie będzie problemu z wędrówką nocą. Tutaj już Rusinowa Polana, no i zapada zmrok. Chmury już troszeczkę niżej wiszą. Cicho, spokój, żywego ducha nie ma. Jesteśmy już w schronisku, to jest właśnie schronisko Głodówka, schronisko ZHP. W drugim budynku, tutaj jest główny budynek. No i właśnie oglądamy niebo, bo patrzcie co tu się dzieje. Wspaniały, piękny wieniec, wieniec z tęczą. O, z bliska tak to wygląda, coś niesamowitego. Zwykle wieńce widuje się tylko takie niebieskie w środku, niebieskawe i z brązową obwódką, a tym razem jest właśnie widoczna cała tęcza. To znaczy barwy tęczy, nie tęcza. A tutaj jest nasz pokój. Są 4 łóżka, nas jest 3. Więc mamy odrobinę miejsca, jest tu dosyć ciasnawo, a kuchnia jest osobno przy jakichś garażach, także musieliśmy tam iść. Jeszcze na dodatek jest płatna 2 zł na 5 minut, więc wykalkulowaliśmy gorącą wodę z WC, tak żeby udało się ugotować jak najwięcej wrzątku i napełniliśmy wszystko. Tu mamy fix knor z ryżem w takim ostrym sosie. Tu dojrzewa barszczyk z jajami na twardo. Myśleliśmy, że coś kupimy w schronisku, ale okazało się, że tylko do 16. No i co tutaj keto dieta przewiduje na dziś? Kiełki. Ser. Orzechy. Dobra, ser, orzechy to może być. Nie jest kefir, to jest oliwa z oliwek. Okej. Dyszka jajek. No, to jak można żyć. Jak na jeden wieczór to solidnie. Dyszka jajek, butelka oliwy, no. No to widzimy się jutro na szlaku. Noc spędziliśmy bardzo wygodnie w naszych łóżeczkach. Okazało się, że były bardzo wygodne. Dzień stał trochę pochmurny. Szykujemy się, jest już jasno całkiem, nie wstawaliśmy przesadnie wcześnie. No i dzisiaj zajmujemy się opatrunkami. Andrzej się dorobił wczoraj pęcherzy na piętach. Tak się to kończy właśnie jak się chodzi w wysokich butach, nie? No. W których się nie chodziło bardzo długo, więc... Ten but Zamberlan taki górski makabra. No i tu pięta,
I teraz tu jest zestaw. Może ja zrobię kiedyś osobny odcinek o apteczce. Ale tak, tu mamy od Michała jest Leukotape, to jest taka tekstylna taśma z mocnym klejem. Plaster klasyczny z opatrunkiem, tu jest jeszcze taśma, a to jest to brązowe, to jest Moleskin, takie naklejane futerko, takie zamszyk, bardzo też fajny. Pokaż, jaką masz minimalistyczną apteczkę, Michał. Bo ja już zdążyłem schować, nie wiem czy teraz znajdę, jest. Michał jest z nas największym ultrasem i ma takie coś. W apteczce powiem szczerze tak, tak typowo opatrunkowo to właśnie mamy powycinane z plastrów opatrunkowych same opatrunki i właśnie tego Leukotape'a zapas, żeby mocniej to na wierzchu, podkleić. żeby przykleić opatrunek plastra lepszym plastrem. Lepszym plastrem niż te, które są, bo te nie kupimy dobrego plastra, który nie zlezie nam momentalnie, jak nam się noga spoci. Albo jak wejdziemy pod prysznic, nie? Albo jak wejdziemy pod prysznic, a Leukotape wytrzymuje wszystko przez bardzo długo. Chyba nie do kupienia w Polsce, chyba że na jakichś serwisach aukcyjnych od czasu do czasu, tak? Bo ja chyba tak kiedyś kupiłem właśnie. No, reszta zestawu to naprawczy, ja nie mam dużo lepiej. Widok z tarasu schroniska jest właśnie taki. Cała panorama Tatr Wysokich z rysami tutaj właśnie po lewej stronie i teraz w centrum. To właśnie jest najwyższy szczyt Polski. Nagrywa się? Mhm. O! Rusinowa Polana. Zawitaliśmy, jest już dosyć późno, ale jest bardzo mało ludzi. Mimo wszystko tylko jakaś grupa ze szkoły sportowej z Zakopanego wspina się na Gęsią Szyję, ale tam już dziś nie idziemy. Trasa, którą zrobiliśmy teraz, to jest ta sama, którą zrobiliśmy wczoraj, a teraz zmierzamy w kierunku Murskiego Oka. Będzie strome zejście i potem kawałeczek asfaltu niestety, ale do przeżycia. Rusinowa Polana to jest jedno z najładniejszych miejsc w Tatrach, na pewno często odwiedzane przez wszystkich. Mają tutaj kulturowy wypas. My też uważamy, że to jest kulturowy wypas. Wypas jest, na pewno. Teraz nie ma tutaj owiec, ale chodzi o to generalnie, że są tu specjalnie trzymane owce, tak jak to było dawniej, czyli Park Narodowy nie stara się o to, żeby tu odrosła naturalna roślinność, czyli świerkowy las, tylko właśnie utrzymuje tutaj taką łąkę, jak była tam w XIX, pewnie XVIII, XVII wieku. Nigdy tutaj nikt na stałe nie mieszkał, zawsze górale z podtatrzańskich wsi przenosili się tutaj na lato z owcami, no i resztki tego zwyczaju do dziś przetrwały. No ktoś zrobił za duży szlak. Ktoś zrobił. Nie mieszczę się. Rusinowa Polana zdobyta. Daliśmy radę po raz kolejny. Ruszamy w stronę słońca.
Ten ptaszek, który był widoczny, to była orzechówka. Tak, który bytuje w Polsce przez cały rok, ale szczególnie lubi takie zimne miejsca, bardziej zimne rejony, jak właśnie wyższe partie górskie. Czasami w przelotach pojawia się w większych stadach. A potem byliśmy nad wodogrzmotami Mickiewicza. Ładny wodospad, trochę mały, nie? Ale jest, no cieszmy się. Fajnie. Dziękujmy Mickiewiczowi, bo może byśmy nawet tego nie mieli. Wodospad jest fajny, spływa z Doliny Pięciu Stawów, doliny przewieszonej, raczej zawieszonej, polodowcowej i ma taki gwałtowny próg, no i dlatego właśnie jest taki malowniczy. Teraz troszkę jest widoków na szczyty. O, całkiem nieźle mamy. Ile jeszcze mamy? Godzinę, coś takiego, do schroniska nad Morskim Okiem. Teraz w oddali widać charakterystyczną iglicę mnicha. Tu jest stacja tych dorożek, bryczek, a dalej już wszyscy muszą grzecznie iść pieszo. Jesteśmy już pod schroniskiem nad Morskim Okiem, najstarszym schroniskiem w polskich Tatrach. Za mną Morskie Oko i otaczające masywy. Jezioro jest cudne, aktualnie skute lodem, ktoś się po nim przechadza. Idąc z przeciwległego kierunku dookoła jeziora można się przejść. No i tam powyżej jest jeszcze drugi, wyższy staw, którego nie widać. No i rysy. Ale my się już idziemy logować do schroniska, bo jest okropnie zimno. Właśnie rzuciłam teorię, że to jest najzimniejsze miejsce w Tatrach. Pewnie nie, ale to jest taka kotlina, do której całe to zimne powietrze z góry spływa przy takiej pięknej, bezchmurnej pogodzie. A to jest nasz widok z pokoju w Morskim Oku. Mamy pokój z balkonem i właśnie zachodzi słoneczko. Jesteśmy w jadalni, konsumujemy. Jest cudownie, prawda? Tak jest. Ciepłe, dobre jedzenie. Tutaj mamy smażony ser z żurawiną, ziemniaki i suróweczka. Wszystko przepyszne. Pięknie to wygląda. Ja mam smażony ser, ale bez żurawiny. Tak, ale tam jeszcze była zupka pomidorowa. Była. U mnie była kwaśnica z żeberkiem, a teraz lecą placki ziemniaczane. No niestety, te placki to jest rozczarowanie. Zupa była spoko, ale placki ziemniaczane są z mrożonki, odgrzane na patelni, suche i nie pachną i w ogóle są beznadziejne. Stanowczo odradzam 15 zł za 3 sztuki. Małe i niedobre. Cóż, mam jeszcze ze sobą lepsze zapasy. Mam kisiel i czekoladę, więc dzień się nie zakończy na tej kompromitacji schroniska pod Morskim Okiem. Znowu mamy lekkie opóźnienie. Andrzej jeszcze je śniadanie, bo dopiero w schronisku otwierają kuchnię o 8. Więc jest chwila na coś ciekawego. Może opowiem wam o geologii Tatr. Wszystkim się wydaje, że góry to jest rzecz odwieczna, że Tatry są jakieś bardzo stare. Nie, są bardzo nowe. Ostateczne sfałdowanie nastąpiło dopiero w Miocenie. Wtedy już przodkowie ludzi byli na ziemi, więc to naprawdę nie było bardzo dawno. Takie pierwsze sfałdowanie było w Kredzie, czyli pod koniec tego okresu, kiedy na ziemi panowały dinozaury. Wtedy powstała tak zwana intruzja. Te granity, które były pod ziemią, właśnie się zmetamorfizowały i później w Miocenie właśnie wyniosły się tutaj takimi monumentalnymi szczytami, a że te granity, właściwie granitodioryty w większości są bardzo odporne, to dlatego tak ładnie Tatry wyglądają
Przez to też nie ma zbyt dużo miejsca na akumulację śniegu i dlatego lodowce nigdy tutaj nie były jakieś bardzo duże. Były tylko tutaj właśnie, gdzie te duże doliny ze stawami. Niedawno ustąpiły lodowce, mówi się, że nawet dopiero 5000 lat temu, więc tutaj, gdzie siedzę, to dopiero 5000 lat temu zrobiło się jeziorko, czyli Morskie Oko. Tylko właśnie w tych dolinach były lodowce, a szczyty same te ostre były od nich wolne, no bo śnieg się tak jak i teraz z nich osypywał. Ale też ten główny lądolód skandynawski wcale tutaj nie sięgał, bo oparł się o Beskidy. Beskidy nie były zalodzone, więc była taka przerwa między tym najdalej sięgającym lądolodem, który tam gdzieś do podnóży Beskidów doszedł, i tutaj potem była taka osobna czapa lodowcowa, raczej składająca się z większej ilości mniejszych lodowców, które potem jęzorami spływały w te większe doliny. One do dziś można poznać, że były szorowane przez jęzory lodowców, bo są ukształtne, na przykład Dolina Białki, a te doliny, które nie były zlodowacone, no to są V-kształtne, tam strumyk po prostu naturalnie wycina z czasem taką dolinkę. Dziś wybieramy się na szpiglasową przełęcz i pewnie szpiglasowy wierch. Wyższe partie już się chowają w chmurach, to znaczy już jeszcze po prostu te kłębiaste chmury, które się tam tworzą, nie mogą się przewalić i trzymają się na czubkach grani. Szybko się idzie, nie ma jakichś problemów, jest pięknie przedeptane, warunki są absolutnie idealne. Lawinowa 1, 0 wiatru, ciepło, także idę w koszulce. No i jest pięknie. Jesteśmy w miejscu, w którym szlak nagle zakręca, żeby zrobić trawers, ale jest tu po raz kolejny przykład ludzkiej głupoty szlakowej, którą ostatnio staram się piętnować, czyli robienie kopczyków na pamiątkę, podczas kiedy kopczyki służą do nawigacji. W naszej górskiej kulturze stawia się kopczyki tam, gdzie nie wiadomo iść, gdzie może być przepaść we mgle, żeby tam nie iść. A ludzie stawiają kopczyki dokładnie na przepaściach, tam gdzie jest ładny widok, i ktoś, kto idzie we mgle, kompletnie może źle na tym wyjść. Także jak widzicie takie kopczyki, to śmiało możecie je umieszczać na ziemi, w sensie kamienie zrzucać, i to jest też element Leave No Trace. Jedna z zasad Leave No Trace mówi, żeby nie tworzyć w terenie niepotrzebnych struktur, też żeby natura wyglądała tak jak wyglądała, zanim się pojawili ludzie, ale też właśnie, żeby nie wprowadzać w błąd. Bang. Tear down the wall. Bang. Bang. Oczywiście należy uważać przy okazji nie uruchomić lawiny. Kogoś nie dać w głowę. O. W następnym odcinku powiemy wam, jak daleko Agnieszka się dokopała i o ile metrów poniżej morza, powyżej morza zmienił się też szczyt. Wygląda to znacznie lepiej, a szlak leci tam. I my też idziemy tam, po chwilowej zmyłce.
Wtaszczyliśmy się na szczyt Szpiglasowego Wierchu. Ekipa robi zdjęcia, mamy cudowną pogodę, fenomenalną widoczność. W dolinach jest pochmurno i mgnisto, tutaj widać wszystko. Dobra, ja zaczynam odwrót. Może być, czy nie? Czy mogę zaczynać odwrót? Tak. Zeszliśmy ze Szpiglasu, teraz czeka nas to, czyli gwałtowne zejście w dolinę, a widać łańcuchy, które są odwiane, więc absolutnej katastrofy może nie będzie, ale do przyjemności moim zdaniem ta część nie będzie należała. Panowie mają odmienne zdanie. Jest to nasz ulubiony fragment. Ulubiony fragment. Tak, Uwielbiamy czekaliśmy na strome niego cały dzień. zejścia. Tak. Jesteśmy trochę zawiedzeni tym, że łańcuchy są odwiane, No właśnie. No, ale jesteśmy dobrej myśli. tak. Tam byliśmy przed chwilą, jeszcze widać łańcuch i ścieżkę w tym żlebie po prawej stronie. Tam właśnie jest szlak. Jak to zwykle bywa za wypłaszczeniem, była całkiem duża porcja stromizny. Dużo czasu nam to zajęło, dużo szliśmy przodem do stoku, ale to już jest schronisko. 5 stawów, słynna piątka, zdaje się, że dosyć pusta. Zaraz będziemy jedli, grzali się, odpoczywali. Już tu trochę siedzimy w schronisku, zjedliśmy obiad, a jesteśmy skonani. Prawda? Nie, bardzo luźny dzień. Kroczek za kroczkiem, w ogóle się nie spieszyliśmy. Byliśmy tutaj w 17. Plan był na 13, ale tak nam też. Czołgaliśmy się po tym okropnie urwistym soku. O, ja jestem skonana. Oni są w lepszym stanie. Jesteśmy z Gwiezdnej Wojny, tak? Stary dowcip. Kolana też tak trochę kwękają. Idziemy spać jutro. Zobaczymy co dalej, a raczej będzie wersja łagodna. A idziemy do Muromańca jutro. A jakoś dojdziemy. Nie! Nie! Wczoraj się tak zmęczyliśmy, że dziś nie chciało nam się wstawać. Znowu jesteśmy spóźnieni. Ślamazarnie się grzebiemy. To jest nasz pokoik. 4. mieliśmy jednego obcego gościa w naszej grupie, ale już dawno wyszedł. Bardzo ambitnie, z 5 stawów, stwierdził, że przez Szpiglas idzie na rysy i wraca do 5 stawów. I wyszedł dopiero o 6:30. Życzymy mu powodzenia. Nie widzę tego. Kompletnie nie. No cóż. Miejmy nadzieję, że się opamięta.
O tej porze roku w Tatrach zwierzyna głównie śpi. Poza tym, że widzieliśmy wczoraj kozice, no i kilka ptaków, to nic. Niedźwiedzie śpią w gawrach, świstaki śpią w swoim hotelu hibernacyjnym pod Świstówką. Niewiele widać, ale właśnie tutaj z Michałem zauważyliśmy taką norkę. O, pod pniem. Widać, że jakaś myszka, jakiś inny gryzoń sobie tam jakieś takie szczawiki zajęcze świeże spod śniegu naskubała. Nie śpi, pracuje, je. My właśnie zjedliśmy też w takiej tej zamkniętej informacji turystycznej i śmigamy na Rówień Waksmundską. Trzeci uczestnik właśnie się pojawił. Strasznie gorąco w tym schronisku. Trochę nakupliśmy. Mieliśmy 11 osób w 12-osobowym pokoju. Ciasno, gorąco. Bardzo imprezowych osób. Tak, bardzo. A teraz się nie możemy zdecydować, co robić dalej. Pogoda się zepsuła, pada śnieg i wieje, nic nie widać realnie. No i tak. No i jemy śniadanie. No to co można zrobić w takiej sytuacji? Jeść. Jest kawa, jest życie. Jajecznica. Tortilla z serem. Klasyka. Nie odwrócę, bo spadnie kanapki z serem i kanapki z nutellą. Także zobaczymy, co dalej. Jesteśmy w schronisku na hali Kondratowej. Pogoda się wyjątkowo spaskudziła, więc siedzimy i gramy w karty. Patrzcie, jakie rozdanie. Ogólnie idzie nam fatalnie, nie? To oszukuje. Naprawdę nie mam pojęcia kto. Ja w to wcześniej nie grałem, ale... Gramy w 1000. Gramy w 1000. Gramy w 1000, tak. Jesteśmy na półmetku, znaczy co po niektórych Jest chyba 20, które się Gramy tak naprawdę w tak zwanego minus 1000. No, tak. To jest chyba 500 na rozdanie, nie możemy dojść do końca. Ale za to ten tłok w schronisku bardzo nam pomaga w tej grze, bo jest wyjątkowo na zewnątrz i chyba nikt nie dotarł.
Pogoda jest coraz gorsza, na zewnątrz jest taka zawierucha. Co chwilę trzeba odśnieżać wejście do schroniska, bo inaczej drzwi się nie zamykają. Świetnie się siedzi tutaj. Właśnie o takim wieczorze marzyłam, planując tą wycieczkę. A wyszło jak wyszło, musiałam się nachodzić po górach. Choć wcale nie było to moją intencją. Najbardziej właśnie chciałam sobie posiedzieć w schronisku, więc dziś siedzimy większą część dnia właśnie w schronisku i nie ma tu w ogóle ludzi. Znaczy są 4 osoby oprócz nas. 2 panów i 2 dziewczyny. Siedzimy sobie sami na sali. No i właśnie nasłuchujemy wichury, ale to jest niestety nasz ostatni wieczór na tej wędrówce. Jutro wracamy do domu. Andrzej wychodzi pierwszy o 5:45 rano. Tak? O 5:45? Tak. No. A my z Michałem o 9:00. No cóż, będzie na pewno następna wędróweczka. Ale póki co, jak oceniacie? Wspaniale. Tak. Warto. Bardzo się podobało i pogoda tak, no rzeczywiście jest zimowo. Ale te pierwsze dni z tym pięknym słońcem to było prze. No trafiliśmy na pełny wachlarz pogody, więc bardzo fajnie, bo było właśnie słońce, bezwietrzna pogoda, można było się wsłuchać w tą idealną ciszę. No i dzisiaj taki typowy zimowy dzień, pełna zawierucha, śnieg, zaspy, czat. No i powoli kończymy wycieczkę. Jesteśmy już w Kuźnicach. Jest sobota rano. Najmniej odpowiedni moment, żeby być w Tatrach, dlatego się stąd zwijamy. Strasznie dużo ludzi, nie? Tak, teraz jest sporo osób, natomiast wczoraj mieliśmy rzeczywiście farta, bo w piątkowy wieczór być na Kondratowej, która nie jest daleko od Zakopanego, być tam 6-8 osób, 8 osób nas było wszystkiego. No to rzeczywiście rzadka sprawa. Dzisiaj już tak na pewno nie będzie. No nie, całe tłumy ciągną pod górkę. No my spędziliśmy 5,5 dnia w Tatrach. Zaliczyliśmy 5 schronisk. Ja chyba zaliczyłam 6, bo ja jeszcze spałam w Zakopanem. No i fajnie, coś nowego. Nie była to wędrówka kropka do kropki jak zazwyczaj, tylko taki bardziej freeride zimowy. Ale też góry zimą. Góry zimą są niesamowite. No dla mnie to pierwszy raz od wielu lat w ogóle w górach wysokich. Więc no to robi wrażenie. To robi wrażenie. Trzeba tylko pamiętać o podstawowym sprzęcie. Minimum raczki, minimum kijki, albo raki i ale czekan. raki i czekan bardzo mocno wskazane. Bardzo mocno wskazane rzeczywiście. Da wam to większą swobodę wyboru tras. Zależnie od oczywiście warunków. No i rzeczy to jest zima, także sprawdzajcie zagrożenia lawinowe, bo my mieliśmy szczęście, a wy możecie go nie mieć. Dokładnie tak, pogoda może być inna, warunki będą inne. Tak. No cóż, zwijamy się na pociągi. Ktoś nas tutaj właśnie ominął elegancko, ślizgiem. A my teraz pewnie na pociąg i pewnie za jakiś czas na kolejną wędrówkę, na którą was już zapraszamy. Na razie!